Witajcie moi drodzy widzowie, patch 5.2 devblog, czyli to co nas czeka w najbliższej przyszłości w Total War Warhammer 3. Z takich najważniejszych kontentowych rzeczy to na pewno mamy głębiny, które będą dodane do krasnoludów, ale oczywiście zaraz o tym omówimy. Kolejne bardzo ważne to jest rework kultów chaosu, oczywiście też o tym omówimy. Kolejne co mamy, no to mamy dodane unikatowe budynki w niektórych lokalizacjach i będziemy mieć powiedzmy jakieś znaczenie. Na przykład w Imperium będzie duże znaczenie z tego co widziałem w nakładzie i dodatkowo zmienione drogi coś tam odnośnie Kataju, jeśli chodzi o karawany. Dodatkowo tutaj są zapowiedziane jakby coraz większa jakby ilość aktualizacji takich patchów, które będą gdzieś tam dodawane między aktualizacjami, a czy między DLC, a nie aktualizacjami i żeby dodawać jakieś nowe, ciekawe rzeczy, żeby te aktualizacje nie były puste. Wiadomo, pojawiają się też aktualizacje, które naprawiają jakieś tam bugi, nie bugi, ale też z tego co widziałem mają założenie takie, że naprawianie bugów to jedno, ale też dodawanie jakichś delikatnych rzeczy, jakichś nowych funkcji i zastąpianie na przykład starszych funkcji jakimiś nowszymi funkcjami, żeby też ten balans gry był dosyć przyjemny i żeby w grze pojawiało się coraz więcej. Pamiętajmy, że też dużo osób dużo w to gra, więc też pewnie by chciały jakieś odmiany. Wiadomo, mamy też mody, które możemy gdzieś tam sobie popobierać i osobiście polecam akurat Nagasha, którego skończyłem. Przejdźmy w takim razie do konkretów. Krasnoludy i ich głębiny. Jak widzicie tutaj na obrazku mamy dodane budynki, które urozmaicają nam drzewko budowania. O co tutaj chodzi i na jakiej zasadzie to będzie działać? Z tego co wyczytałem, działa to na takiej zasadzie. Wszystkie frakcje krasnoludów będą miały dostęp do głębin, zasadniczo głębszych lokacji w ich twierdzach. W kategoriach rozgrywki zapewniają one miejsce do większej jakby ilości budynków i dodatkowymi slotami na budynki. I całkowicie oddzielnym właśnie drzewem budynków, które pozwalają na kilka różnych elementów rozgrywki z rzeczami, których nie możesz zrobić za pomocą tradycyjnych opcji budowania. Istnieją jednak pewne czynniki ograniczające i wymagana jest duża inwestycja, aby rozwinąć swoje głębiny, to nie jest po prostu taki czysty skok na kasę, tylko będzie to jednak gdzieś tam ograniczało. Z tego co widziałem, pewnie względem ludności będzie trzeba też długo tam poczekać, żeby sobie to powiedzmy rozwijać. Na pewno będą też duże profity z tego wszystkiego i wygląda to moim zdaniem bardzo ciekawie, więc jak dla mnie to jest na pewno zdecydowany plus. Dostęp do głębin oczywiście uzyskamy w dowolnej posiadanej osadzie, budując wielką bramę. Wejście łączące świat powierzchniowy z głębinami. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że kopanie na takich głębokościach jest kosztowne i czasochłonne. Czyli to, co przed chwilą gdzieś tam mówiłem, to na takiej zasadzie to działa. Nie wiem o co chodzi tutaj, będziesz potrzebować pozwolenia od Najwyższego Króla, aby wydawać takie zasoby, więc ciekawe na jakiej zasadzie to oczywiście będzie działało. I oczywiście będziemy musieli rozwijać istniejące już lokalizacje głębin, zanim będziemy mogli rozszerzać się na więcej. Belegar i Torgrim mają jednak mały bonus w tym względzie, z tego co wyczytałem. Belegar, ponieważ otrzymał już pozwolenie na odzyskanie 8 szczytów, czyli Karaku, a Torgrim, ponieważ jest najwyższym królem. No to jest wiadomo oczywiste, że król nie musi sobie sam pozwolenia ogarniać, więc zdecydowanie dosyć to jest moim zdaniem fajne, ciekawe. Fajnie, że znowu krasnoludy powiedzmy ulepszają te krasnoludy, mimo że krasnoludy i tak są już bardzo mocne, to wygląda to dosyć ciekawie, ale może przez to też krasnoludy się stały teraz właśnie agresywne, nie są już takie defensywne i moim zdaniem wtedy krasnoludami się zdecydowanie lepiej gra, więc to zdecydowanie na duży plus. Jeśli chodzi tutaj o chaos, o kult, to teraz może omówimy trochę te kulty, o co tutaj właśnie chodzi. Odnośnie tych wszystkich 4 bogów, to w kultach chodzi o to, że były też zmiany względem, czy będą dopiero zmiany względem budowania tych budynków specjalnych do kultu. I problem był na przykład u Slanesha, z tego co gdzieś tam wyczytałem, co gdzieś tam mówili, względem właśnie problemów wysokiej wymaganej korupcji. I z tą korupcją gdzieś tam był problem. Będzie to oczywiście gdzieś tam zmienione i będzie to też polegać na tej zasadzie, że tych budynków pojawi się dosyć sporo. Jak mieliśmy w kulcie standardowo gdzieś tam mało budynków, na przykład na takim Slaneshu, czy tam Kornie, no to będzie tego naprawdę sporo. A rozwiązaniem właśnie tego problemu to będzie rozwiązanie całkowicie jakby rezygnując z wyzwalacza korupcji kultów, a zamiast tego metoda rozprzestrzeniania się kultów będzie teraz specjalny właśnie agent kultystów dla wszystkich frakcji chaosu, tak jak się to wcześniej działo w przypadku Slanesha i szczerze mówiąc jest to po prostu optymalna rozgrywka.
faktycznie gdzieś to tam zoptymalizuje tą grę, bo moim zdaniem te kulty to tak różnie sobie działały i moim zdaniem nie było to dobre. Zobaczymy również, że wszyscy kultyści mają teraz jeszcze akcję agenta u stanów kult chaosu, to co mieliśmy na przykład przy odmieńcu, ale jest też coś ekstra, czy jakiś mag kultu. To nowa wersja agenta kultu dostępna tylko w kampanii. Mogą oni również tworzyć specjalne lokacje kultu, które mają dodatkowe opcje budowy i wrodzone korzyści, podobnie jak wszyscy inni agenci, dostępni tylko w kampanii. Znikną, gdy użyje się tej oczywiście akcji agenta, czyli standardowe, jak gramy na przykład odmieńcem, no to wiecie, o co tutaj chodzi. Ponieważ można sobie wyobrazić, że zarządza on oczywiście kultem, który właśnie założył. No, wydajemy jakby takiego agenta i on jednak gdzieś tam, powiedzmy, włada tym i zarządza. Dodatkowo, co tutaj mamy? Nie będzie zaskoczeniem, że zrobimy to właśnie z funkcją jakby skawenów, czyli na zasadzie odkrywania. No tak jak mieliśmy to na odmieńcu, że jak wybudowaliśmy te budynki na przykład, które miały większe odkrywanie, wykrywalność może większą naszych gdzieś tam tych miast ukrytych, to na takiej zasadzie będą chcieli zastosować właśnie ten kult. I z tego co widziałem, tam sporo też tych budynków dochodzi, bo tutaj mamy pokazane jakieś tam, powiedzmy, takie wstępne jakieś założenia, a tego będzie naprawdę sporo. Odnośnie tych budynków, które mamy tutaj w kultach, no to jest ich teraz dwukrotnie więcej opcji budynków, a także mają 2 sloty zamiast 1 slotu, lub w przypadku kultu założonego przez maga budynki są podzielone, wtedy jeśli mamy założone przez maga, to mamy 3 sloty, są podzielone one też na 4 kategorie, odnośnie skupiają się bardziej na ciągłych korzyściach z obecności kultu, korupcja, która oczywiście skupia się na korumpowaniu niektórych regionów, rytuały, które skupiają się na zapewnianiu jednorazowych korzyści, zwykłe skutkujące zniszczeniem lub odkryciem kultu i wreszcie unikalne opcje budynków kultu maga, które obejmują rytuał, który jest silniejszy od wszystkich innych i komnaty kultu maga. Czyli dla tego specjalnego maga będziemy mieć, powiedzmy, specjalny też budynek. Poniżej właśnie tutaj możecie sobie pooglądać te budynki, które też posiadamy. Wszystkie kulty teraz mają dostęp do rytuału teleportacji. Wcześniej mógł to zrobić tylko Korn, a teraz będą mieli to wszyscy. Więc moim zdaniem to jest też oczywiście na plus. We wszystkich kultach jest teraz 36 razem budynków, więc jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kolejną zapowiedzią to mamy właśnie te nietypowe lokalizacje. Przejdźmy do tego. To są lokalizacje i działają na zasadzie takich budynków, jak tutaj widzicie, że mamy też dodatkowe rzeczy, które możemy gdzieś tam wykorzystać. Takim przypadkiem, które tutaj było gdzieś tam powiedziane, to też jest po to, żeby jakby ożywić trochę grę, bo czasem wydaje się w niektórych może miejscach, że jednak ta gra jest gdzieś tam, powiedzmy, delikatnie martwa i to jest właśnie po to, żeby gdzieś tam tą grę ożywiać, czyli będą takie dodatkowe budynki się pojawiały. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawe i fajnie, jakby tego było dosyć sporo. To też jest takie trochę nawiązanie z tego, co wyczytałem, do Starego Świata z Total War'a i gdzieś się tam faktycznie tym zachwycają, więc dlatego też na tej zasadzie to wszystko powstaje. Przejdźmy do takiego pierwszego przykładu, który oni tutaj podali. Jest to oczywiście przykład, że mamy odkrycie grobu rycerza Grala, zadbany i zapewniający pewną ulgę od korupcji i pobliskich gdzieś tam osady. To pewnie jest odnośnie właśnie tutaj, co mamy. W drugim przypadku mamy na przykład Grand Illuminator Residence i to mamy na przykład na tej zasadzie, że musimy podjąć decyzję jako osoba zaangażowana w politykę imperium. Ten kult wyraźnie oferuje korzyści, jeśli jesteście gotowi radzić sobie z jego korupcją, no z jego po prostu wpływem korupcji. Czyli oczywiście tutaj mamy właśnie, że chaos gdzieś tam jest tą korupcją, ale mamy też profity. Moim zdaniem to jest bardzo fajne. W Imperium tym bardziej może to, powiedzmy, bardziej urozmaicić tą rozrywkę. I jeszcze mamy gdzieś tam nawiązanie troszkę delikatnie do tych konwojów, ale szczerze nie wyczytałem jakichś konkretnych informacji, więc też tego nie będę przedstawiał. Jak dla mnie na przykład mechanika tych głębin wygląda naprawdę zacnie. Właśnie rework tego kultu to moim zdaniem jest chyba najlepsza rzecz z tego wszystkiego, bo krasnoludy i tak są już dosyć ciekawe. Względem jednak tych aktualizacji, co ostatnio doszły do nich, to faktycznie grają dosyć hardo i nie potrzebują aż tak dużo. A to też jest względem tego, że oni gdzieś tam nawiązali względem właśnie zwierzoludzi, że powstały gdzieś tam odnośnie tego księżyca, tych nabijania tych punktów i chcieli właśnie trochę pozmieniać w tych niektórych starszych frakcjach, żeby jednak grało się przyjemniej. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba i zostawcie też jakiś komentarz. Może macie jakieś dodatkowe informacje. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć!